Cześć, często pytacie mnie, jak ja sobie radzę z prowadzeniem biznesu, który wymaga tyle atencji i ogarniam dom, jestem matką, żoną i przedsiębiorcą. SMD. Samodyscyplina, motywacja i determinacja. To są takie 3 cechy, które musicie mieć, jeżeli chcecie być przedsiębiorcami, bo nie pracuje się tak jak na etacie 8 godzin i zamykamy drzwi, wychodzimy do domu. I jak często spotykam przedsiębiorców, rozmawiam z Wami, to dzielicie się ze mną swoim doświadczeniem, że jest trudno, że bardzo długo pracujecie, że jesteście czasami zmęczone, sfrustrowane. Ja też tak mam. Ale z mojego 9-letniego doświadczenia mogę się z Wami podzielić takimi fajnymi spostrzeżeniami albo moimi metodami, jak nie zwariować i ogarnąć to wszystko. Czyli jeszcze raz, SMD. Samodyscyplina, czyli tak naprawdę musicie być poukładane trochę, tak? Co znaczy poukładane? Ja osobiście korzystam z notatek w telefonie. I słuchajcie, wszystkie ważniejsze rzeczy notuję i oznaczam je tytułami. Jeżeli ja na przykład planuję zrobić spotkanie firmowe, bo robimy co miesiąc i planuję tematy na te spotkania firmowe, to sobie robię spotkanie firmowe styczeń. Jak wracam do tego, przygotowuję się już na to spotkanie, to mam dużo tematów, które powinnam poruszyć, bo jest tak dużo rzeczy, same wiecie, że trudno to ogarnąć, więc notatki mi bardzo pomagają i ja też zawsze polecam moim najbliższym współpracownikom, żeby korzystali z tego. Notes ok, ale musisz go zawsze mieć przy sobie. Telefon masz zawsze przy sobie, więc to jest bardzo dobra metoda. Warningi, czyli tak zwane powiadomienia. W kalendarzu też w telefonie zaznaczam sobie, że muszę coś zrobić, na przykład 3 dni wcześniej planuję sobie, że powinnam coś zrobić. Bo do ogarnięcia macie biznes, firmę, ludzi, ale jeszcze są dzieci. Jeszcze są zakupy w domu. Niby takie oczywiste, trywialne rzeczy, ale to wszystko potrzebujemy na to czas. Ja wstaję rano, piszę sobie, co powinnam zrobić dzisiejszego dnia, listę rzeczy to do i potem przechodzę w połowie dnia przez tą listę i wiem, że coś zrobiłam lub nie zrobiłam. Tak planuję swój dzień. Natomiast jeżeli mam takie większe tematy, to tak jak Wam mówiłam, oznaczam tytułami i wracam do nich i bardzo mi to pomaga. I naprawdę potrafię przez to ogarnąć bardzo dużo tematów. I marketing, i operacje, i ludzi, i rekrutację, i pomysły, które mi wpadają w ciągu dnia. Jak jadę samochodem, rozmawiam z ludźmi, to mnie dużo rzeczy inspiruje. Ludzie mnie inspirują, otoczenie mnie inspiruje i zapisuję to. I bardzo często moi znajomi widzą, że ja po prostu notuję coś w telefonie. Ja nie jestem wtedy na Facebooku, ja nie jestem na Instagramie, ja jestem w moich notatkach. Ja mam, wiecie, ile notatek zrobionych w telefonie? Około 3000. To jest dla mnie taki dysk twardy, gdzie przechowuję moje informacje. Zadania, które mam do wykonania, które planuję sobie, dzielą się na pewne kategorie, czyli to jest praca, samorozwój, rodzina, dzieci i coś, o czym ja zawsze pamiętam, czyli ja. Bo ja jestem dla siebie ważna i chcę mieć dla siebie czas. Więc jeżeli macie problem z organizacją swojego czasu, postarajcie się stworzyć sobie takie kategorie, w których kategoriach Waszego życia coś nie działa. Mam za mało czasu, bo gdzie tak dużo tego czasu poświęcam? Dla moich dzieci to może można to jakoś poukładać. Zakupy, może można to jakoś poukładać. Bardzo trudna rola dziewczyny. Naprawdę, bo jesteśmy matkami, jesteśmy żonami, prowadzimy dom i pracujemy jako przedsiębiorcy i to jest ogromnie trudna rola, ale to można poukładać. Ale jak będziecie to układały, to nie zapomnijcie o sobie. Powinnyście być dla siebie ważne i pamiętać o sobie, o swoich przyjemnościach, o samorozwoju i też o dobrych nawykach. I kiedyś mówiłam, że nie będę biegać i biegam. I jestem szczęśliwa, bo robię coś dla siebie, bo robię coś dla swojego ciała i czyszczę sobie głowę z tych problemów. Biegam i myślę o tym, że fajnie jest, że kiedyś zdecydowałam się na ten krok i spróbowałam czegoś innego w życiu. Także organizacja jest ważna, samodyscyplina jest ważna, motywacja jest ważna, determinacja jest ważna i poukładanie tego wszystkiego i sprawdzanie, co nie działa, dziewczyny. Moim ulubionym narzędziem to jest mój telefon, który przypomina mi, a raczej robię w nim notatki, co jest dla mnie ważne i co powinnam zapamiętać. I notuję tu różne rzeczy, od listy to do rano, co powinnam zrobić, po inspirujące mnie rzeczy w kwestii samorozwoju, rozwoju biznesu, fajnych pomysłów, fajnych ludzi, książki do przeczytania. Ja wszystko notuję w moim telefonie. Teraz żeby nie być gołosłowną, jak wejdę sobie w notatki, teraz Wam powiem,
Co ja mam takiego ciekawego na przykład? Tak? Notuję sobie rzeczy o ludziach, co powinnam o nich wiedzieć, pamiętać, o urodzinach, ważnych rzeczach, datach. Robię sobie też notatki o tym, o czym powinnam porozmawiać, jakie są mocne strony tych ludzi. Hasła z książki, jak się przygotowuję do Waszych odcinków. Zobaczyć strój, na przykład mam tutaj. Kupić dla mojego dziecka nożyczki na plastykę, ale też notatnik dla klientek. Czyli jak pisałam książkę, moją pierwszą, to też bardzo dużo treści tworzyłam w notatkach. Przesyłałam sobie potem na maila, obrabiałam w Wordzie w ten sposób, bo ja zawsze mam zawsze mam telefon pod ręką i to jest genialne narzędzie, żeby niczego nie zapomnieć. Organizacja w biznesie i samodyscyplina jest bardzo ważna, bo same wiecie, że jak zaczynamy prowadzić biznes, musimy się wielu rzeczy nauczyć i to musimy na to poświęcić masę czasu. I zawsze jest tak, że nie mamy na wszystko czasu, więc trzeba się dobrze zorganizować i skoncentrować się na tych rzeczach, które są dla nas ważne. Więc jak zaczniecie analizować, ile Wam czasu zajmują poszczególne czynności, poukładacie sobie lepiej swój biznes, lepiej się zorganizujecie w tym biznesie. Samodyscyplina, determinacja i tak naprawdę też dobre nawyki to są rzeczy, o których musicie pamiętać, bo nawyki są po to, żeby czasami je zmieniać. To nie mówimy, że tak robię i już, tak mam i już, umiem i już, tylko co ja mogę zrobić, żeby to zmienić, jeżeli to dobrze wpłynie na moje samopoczucie, dobrze wpłynie na moją organizację, na moje otoczenie i na moją rodzinę. I nie zapominajcie o sobie. Bo jak Wy nie będziecie szczęśliwe, to po co tworzyć ten biznes? Do zobaczenia.